Lekcja 1. Perspektywy historyczne. Ameryka może być jej modelem, ale cała historia Ameryki jest zupełnie inna niż historia Europy. To fascynujące. Konteksty historyczne są rzeczywiście zupełnie różne. Tak, wpływy, które ukształtowały każdy region, są wyjątkowe. Czy studiowałeś jakieś konkretne wydarzenia, które uwypuklają te różnice? Przyjrzałem się historiom kolonialnym i są one bardzo zróżnicowane. Zdecydowanie. Motywy kolonizacji były zupełnie różne. Ponadto wpływ na ludność tubylczą rozwiązywano na różne sposoby. Tak, zrozumienie tych historii jest kluczowe dla zrozumienia bieżących problemów. Zgadzam się. Uczenie się z przeszłości pomaga nam unikać powtarzania błędów. Lekcja 2. Aktywność fizyczna i zdrowie. Niektórzy twierdzą, że aktywność fizyczna może mieć negatywny wpływ na reprodukcję. Tak, inni twierdzą, że uprawianie niektórych sportów przez kobiety jest po prostu nienaturalne. To kontrowersyjny temat. Co o tym myślisz? Wierzę, że kobiety mogą być silne i zdrowe, będąc jednocześnie wysportowane. Zdecydowanie. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla dobrego samopoczucia każdego. Tak, i należy to raczej wspierać, a nie zniechęcać. Dokładnie. Wzmocnienie pozycji kobiet w sporcie jest kluczowe dla równości. Zgadzam się. Chodzi o przełamywanie stereotypów i promowanie zdrowia. Zdecydowanie. Każdy powinien mieć możliwość uprawiania sportu. Lekcja 3. Przetrwanie i przekonanie. Wierzę, że aby przetrwać w pojedynkę, trzeba być naprawdę samodzielnym. Tak, ale żaden z tych argumentów mnie nie przekonuje, bo nigdy nie był w pełni przekonujący. To uczciwe. Przetrwanie to złożona kwestia, wymagająca uwzględnienia wielu czynników. Zdecydowanie. Nie chodzi tylko o wytrzymałość fizyczną. Dokładnie. Siła psychiczna również odgrywa kluczową rolę. Tak, posiadanie systemu wsparcia może zrobić ogromną różnicę. Zgadzam się. Społeczność jest często niezbędna do pokonywania wyzwań. Tak, chodzi o znalezienie równowagi między niezależnością a wsparciem. Ciekawe jest zastanowić się, jak różne perspektywy kształtują nasze poglądy na temat przetrwania. Lekcja 4. Strategie marketingowe. Co powiesz na oferowanie zniżek, które mogłyby przyciągnąć nowych klientów? To świetny pomysł. Zniżki naprawdę mogą zachęcić ludzi do wypróbowania Twojego produktu. Tak, zwłaszcza jeśli marka jest dla nich nowością. Dokładnie. To świetny sposób na zbudowanie bazy klientów. Czy widziałeś jakieś udane przykłady tej strategii? Tak, wiele firm korzysta z ofert wprowadzających, aby przyciągnąć klientów. To prawda. To może stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie. Zdecydowanie. Poza tym, zachęca do polecania produktów pocztą pantoflową. Tak, zadowoleni klienci są często najlepszymi marketingowcami. Lekcja 5. Zapewnianie komfortu. Oczywiście, mogę zapewnić Ci dodatkowy koc, aby było Ci cieplej.
To byłoby cudowne. W nocy bywa dość chłodno. Tak, zawsze miło jest mieć dodatkową warstwę komfortu. Doceniam to. Naprawdę pomaga mi lepiej spać. Zdecydowanie. Dobry sen jest niezbędny dla produktywnego dnia. Tak, czuję się o wiele bardziej energiczny, gdy jest mi ciepło i przytulnie. Dokładnie. Komfort może znacząco wpłynąć na nasz nastrój i produktywność. Zgadzam się. Takie drobiazgi mogą zrobić wielką różnicę. Tak, zadbajmy o to, aby każdy miał wszystko, czego potrzebuje do komfortowego pobytu. Lekcja 6. Preferencje dotyczące ubioru. Jakiego rodzaju sukienki są dostępne w butiku? Wolę coś eleganckiego, może o klasycznej sylwetce. Brzmi cudownie. Czy podobają Ci się jakieś konkretne kolory eleganckich sukienek? Zazwyczaj skłaniam się ku granatowi lub głębokiemu burgundowi. Dodają one elegancji. Świetny wybór. Te kolory są ponadczasowe i dobrze dopasowują się do sylwetki. Tak, i można je ubrać elegancko lub nieformalnie, zależnie od okazji. Dokładnie. Znalazłeś / jakieś style, które absolutnie pokochałeś / Niedawno zobaczyłam koronkową sukienkę, która przykuła moją uwagę. Była oszałamiająca. Koronka zawsze dodaje odrobinę elegancji. Lekcja 7. Planowanie wydarzeń. Świetnie. Zaktualizuję termin i wyślę zaproszenie. Brzmi świetnie. O której godzinie planujesz zacząć? Rozważałem godzinę 18:00. Wtedy wszyscy będą mieli czas, żeby przyjść po pracy. To dobry pomysł. Pozwala na stworzenie bardziej swobodnej atmosfery. Dokładnie. Poza tym, miło będzie mieć jeszcze trochę światła dziennego. Tak, a także zapewnia lepsze oświetlenie do zdjęć. Zdecydowanie. Czy uważasz, że powinniśmy uwzględnić w zaproszeniu dane do ERS? Oczywiście, to pomoże nam lepiej zaplanować jedzenie i miejsca siedzące. Świetnie. Na pewno to dodam. Czy są jakieś inne szczegóły, które powinniśmy wziąć pod uwagę? Lekcja 8. Negocjacje płacowe. Ważne jest, aby negocjować wynagrodzenie, nie brzmiąc zbyt roszczeniowo. Zgadzam się. Jak planujesz podejść do tej rozmowy? Zawsze staram się przedstawić swoją sprawę popartą solidnymi dowodami moich osiągnięć. To sprytne. Podanie danych może wzmocnić Twoją argumentację. Tak, i myślę, że pomocne jest jasne określenie stawek rynkowych. Zdecydowanie. Zbadanie standardów branżowych jest kluczowe w negocjacjach. Czy uważasz, że lepiej poruszyć ten temat na początku rozmowy? Tak, uważam, że poruszenie tego tematu na początku może nadać rozmowie właściwy ton. Dokładnie. To pokazuje, że poważnie traktujesz swoją wartość dla firmy. Lekcja 9. Warunki umowy. Otrzymaliśmy warunki umowy. Oczywiście, jakie konkretnie kwestie budzą Pana obawy? Szczególnie interesują mnie klauzule dotyczące rozwiązania umowy. To ważny aspekt. Zrozumienie tych terminów jest kluczowe.
Tak, chcę mieć pewność, że nie będzie żadnych niespodzianek, jeśli coś pójdzie nie tak. Zdecydowanie. Kluczowe jest, aby obie strony miały jasność. Chcę również przejrzeć strukturę wynagrodzeń określoną w umowie. Dobry pomysł. Wiedza o tym, jak i kiedy otrzymasz zapłatę, jest kluczowa dla planowania. Tak, upewnijmy się, że dokładnie omówimy wszystkie szczegóły. Zdecydowanie. Mówię się z Tobą na wspólne omówienie tego. Lekcja 10. Zdrowe przekąski. Co powiesz na świeże owoce, na przykład jabłka i banany? Brzmi idealnie. Są zdrowe i łatwe do spakowania. Dokładnie. Dodatkowo zapewniają szybki zastrzyk energii. Tak, uwielbiam owoce jako przekąskę w ciągu dnia. Ja też. Są orzeźwiające i nawadniają organizm. Oczywiście. Wolisz jakieś inne owoce? Lubię też jagody. Są pyszne i bogate w przeciwutleniacze. Świetny wybór. Uwielbiam mieszać różne owoce, żeby uzyskać kolorową przekąskę. Świetny pomysł. Sałatka owocowa może być pyszną przekąską. Lekcja 11. Unikalne znaleziska. Oczywiście kupiłem też trochę rękodzieła i tradycyjnych strojów. Brzmi niesamowicie. Ręcznie robione przedmioty zawsze mają taki charakter. Oczywiście opowiadają historie i wspierają lokalnych rzemieślników. Tak, uwielbiam to, jak wyjątkowy może być każdy egzemplarz. Jakiego rodzaju rękodzieło znalazłeś? Znalazłem piękną ceramikę i misternie plecione koszyki. Brzmi wspaniale. Ceramika może być zarówno funkcjonalna, jak i dekoracyjna. Dokładnie. Miło jest mieć przedmioty, które są zarówno użyteczne, jak i artystyczne. Tradycyjne stroje często mają bogate znaczenie kulturowe. Tak, nie mogę się doczekać, aż je założę i podzielę się historią, jaka za nimi stoi. Lekcja 12. Perspektywy historyczne. Mimo, że Blake miał porywczy temperament i nie był zbyt taktowny, nie wydaje się, aby to była cała historia. To ciekawe. Ludzie często kierują się głębszymi motywami swoich działań. Dokładnie. Ważne jest, aby patrzeć na kontekst zachowania danej osoby. Tak, zrozumienie tła może zmienić sposób, w jaki je postrzegamy. Czy czytałeś coś więcej na temat wkładu Blake'a wykraczającego poza jego temperament? Tak, jego praca miała duży wpływ na wiele aspektów. To prawda. To fascynujące, jak skomplikowana potrafi być historia. Zdecydowanie. Uważam, że poznanie wszystkich stron historii jest kluczowe. Tak, to pomaga nam rozwinąć głębsze zrozumienie postaci historycznych. Lekcja 13. Historia sportu. NHL została założona w 1917 roku przez grupę kanadyjskich i amerykańskich biznesmenów. Tak, to fascynujące, jak zaczęło się jako mała liga, a rozwinęło się w poważny sport. Zdecydowanie. Ewolucja hokeja była niesamowita.
Czy śledziłeś poczynania którejś z drużyn na przestrzeni lat? Tak, jestem fanem lokalnej drużyny odkąd pamiętam. Świetnie. Społeczność wokół hokeja jest tak pełna pasji. Tak, rywalizacja i emocje podczas playoffów są nieporównywalne. Zgadzam się. Łączy ludzi w wyjątkowy sposób. Zdecydowanie. Niesamowite jest obserwowanie, jak rozwinął się ten sport. Lekcja 14. Podstawy nawigacji. Można je znaleźć również w sklepach outdoorowych. Są ważne dla nawigacji. Tak, posiadanie odpowiednich narzędzi może mieć duże znaczenie podczas pieszych wędrówek. Dokładnie. Mapy i kompasy są niezbędne, żeby trzymać się planu. Zdecydowanie. Warto wiedzieć, jak ich prawidłowo używać. Czy zdarzyło ci się kiedyś zgubić podczas wędrówki? Na szczęście nie, ale zawsze mam przy sobie mapę na wszelki wypadek. Mądrze. Lepiej być przygotowanym niż dać się zaskoczyć. Tak, GPS może być pomocny, ale ja nadal wolę tradycyjne metody. Zgadzam się. Zawsze dobrze jest mieć kilka sposobów nawigacji. Lekcja 15. Sprawdzanie udogodnień. Dobra uwaga. Sprawdźcie też, czy mają udogodnienia, takie jak darmowe Wi-Fi albo siłownie. To naprawdę może umilić pobyt. Miło mieć dostęp do obu. Oczywiście, darmowe Wi-Fi jest niezbędne, aby pozostać w kontakcie. Tak, zwłaszcza jeśli musisz pracować lub zaplanować jakieś aktywności w trakcie podróży. Dokładnie, a siłownia to świetny sposób na utrzymanie rutyny w podróży. Zdecydowanie. Pomaga zachować energię do eksploracji. Czy zdarzyło ci się kiedyś nocować w miejscu, które nie oferowało takich udogodnień? Tak, i to było dość niewygodne. Brakowało mi możliwości wyboru. Wyobrażam sobie. Zadbajmy o to, żeby te udogodnienia były priorytetem podczas naszego następnego pobytu. Lekcja 16. Plany weekendowe. Co powiesz na wypad do parku w przyszły weekend? To dobry pomysł. To będzie miły sposób na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Zdecydowanie. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury, szczególnie wiosną. Tak, kwiaty zakwitną i będzie pięknie. Dokładnie. Masz jakieś konkretne plany dotyczące parku? Może moglibyśmy zrobić piknik i pograć w jakieś gry. Brzmi fajnie. Mogę przynieść przekąski i napoje. Świetnie. Wezmę koc i kanapki. Idealnie. Zawsze miło jest odpocząć i delektować się dobrym jedzeniem na świeżym powietrzu. Lekcja 17. Refleksje po podróży. Brzmi jak fajna wycieczka. Co podobało ci się najbardziej? Zdecydowanie. Pomimo drobnych problemów, to było niezapomniane przeżycie. Miło to słyszeć. Jakie napotkałeś problemy? No cóż, mieliśmy pewne opóźnienia w transporcie,
ale staraliśmy się jak najlepiej. O to właśnie chodzi. Czasami nieoczekiwane momenty mogą prowadzić do najlepszych historii. Dokładnie. Po oczekiwaniu na stolik odkryliśmy uroczą kawiarnię. To wspaniale! Odkrywanie nowych miejsc często sprawia, że podróże stają się bardziej wyjątkowe. Tak, nauczyło nas też elastyczności i radzenia sobie z nieoczekiwanym. Zdecydowanie! Te lekcje mogą okazać się cenne podczas przyszłych podróży. Lekcja 18. Szczegóły umowy. Chciałbym omówić szczegóły dotyczące zasad anulowania, co byłoby pomocne. To brzmi ważnie. Znajomość warunków anulowania może uchronić nas przed niespodziankami. Dokładnie. Kluczowe jest zrozumienie, co się stanie, jeśli plany się zmienią. Tak, czy miałeś już okazję zapoznać się z umową? Tak, ale muszę wyjaśnić kilka kwestii dotyczących zasad. Dobry pomysł. Lepiej zadać pytania teraz, niż później mierzyć się z problemami. Zdecydowanie. Chcę mieć pewność, że jesteśmy w pełni poinformowani, zanim podejmiemy jakiekolwiek zobowiązania. Umówmy się na spotkanie, aby wspólnie wszystko omówić. Brzmi idealnie. Doceniam Twoją staranność w tej sprawie. Lekcja 19. Ochrona rzeczy osobistych. Musiała je odłożyć, żeby się nie zniszczyły. To ma sens. Ochrona cennych przedmiotów jest zawsze ważna. Tak, często martwię się, że moje rzeczy się zniszczą, zwłaszcza na zewnątrz. Całkowicie rozumiem. Mądrze jest dbać o bezpieczeństwo. Czy znalazła dobrą kryjówkę? Tak, wspomniała, że schowała się pod dużym drzewem, żeby osłonić je przed deszczem. To świetny pomysł. Drzewa zapewniają świetną osłonę. Dokładnie, w takich sytuacjach zawsze warto myśleć perspektywicznie. Tak, zapobieganie szkodom jest o wiele łatwiejsze niż ich późniejsze naprawianie. Lekcja 20. Ideały olimpijskie. Igrzyska olimpijskie mają charakter międzynarodowy, co było zgodne z wolą de Coubertina. Tak, to fascynujące, jak w grach biorą udział kraje z całego świata. Zdecydowanie promuje jedność i ducha sportowego na skalę globalną. Z drugiej strony wątpliwe jest, aby de Coubertin pochwalał niektóre współczesne praktyki. To prawda, niektóre aspekty komercjalizacji zdają się odbiegać od pierwotnych ideałów. Dokładnie. Ważne jest, aby pamiętać o duchu Igrzysk Olimpijskich. Tak, koncentracja na rywalizacji i koleżeństwie powinna być zawsze na pierwszym miejscu. Zgadzam się. Miejmy nadzieję, że przyszłe gry będą lepiej odzwierciedlać te wartości. Zdecydowanie przywróciłoby to istotę tego, co reprezentują Igrzyska Olimpijskie. Lekcja 21. Preferencje artystyczne. Ja też. Masz ulubiony rodzaj sztuki? Naprawdę lubię sztukę abstrakcyjną. Daje ona mnóstwo możliwości interpretacji. To fascynujące. Sztuka abstrakcyjna potrafi wywoływać tak różne emocje.
Dokładnie. Podoba mi się, że każdy widz może dostrzec w tym coś wyjątkowego. Tak, to jak rozmowa między dziełem sztuki a obserwatorem. Lubię odwiedzać galerię, w których znajduje się wiele współczesnych dzieł abstrakcyjnych. Brzmi ekscytująco. Widziałeś ostatnio jakieś wystawy? Byłam na jednym w zeszłym miesiącu i było naprawdę inspirujące. Chętnie dołączę do twojej następnej wizyty w galerii. Lekcja 22. Rozwój zawodowy. To imponujące. Czy do tej pory napotkałeś jakieś wyzwania? Tak, było ich kilka, ale pomogły mi rozwinąć się zawodowo. To pozytywne nastawienie. Z jakimi wyzwaniami się spotkałeś? Na początku miałem trudności z równoczesnym prowadzeniem kilku projektów. Rozumiem. Zarządzanie czasem może być trudne. Zdecydowanie, ale nauczyłem się skutecznie priorytetyzować zadania. To cenna umiejętność. Może mieć ogromny wpływ na produktywność. Tak, teraz czuję się pewniej, radząc sobie z ilością obowiązków. Miło to słyszeć. Rozwój często wynika z pokonywania przeszkód. Lekcja 23. Obawy związane z zabezpieczeniem społecznym. Wielu seniorów przeraża myśl, że ich jedyne bezpieczeństwo jest zagrożone. Tak, dla wielu z nich jest to bardzo realny problem. Nie wyobrażam sobie, jak stresujące to musi być dla tych osób. Zdecydowanie, zabezpieczenie społeczne jest kluczowe dla ich stabilności finansowej. Tak, ważne jest dla nich, aby mieli niezawodną siatkę bezpieczeństwa. Czy zauważyłeś jakieś inicjatywy mające na celu rozwianie tych obaw? Istnieją grupy działające na rzecz ochrony świadczeń zabezpieczenia społecznego. To budujące. Podnoszenie świadomości na temat tych problemów jest niezwykle ważne. Zgadzam się. Wspieranie seniorów powinno być priorytetem dla społeczeństwa. Lekcja 24. Wybór księgarni. Mamy szeroki wybór książek i długopisów. Szukasz czegoś konkretnego? Szczególnie interesuje mnie znalezienie nowych powieści do przeczytania. Świetny wybór. Wolisz fikcję czy literaturę faktu? Uwielbiam fikcję. Pozwala mi ona uciec do innych światów. To wspaniale! Czy lubisz jakiś konkretny gatunek? Ostatnio bardzo wkręciłam się we fantasy i literaturę historyczną. Te gatunki potrafią być tak wciągające. Czytałeś ostatnio coś dobrego? Tak, właśnie skończyłem czytać wciągającą serię fantasy. Brzmi ekscytująco. Chętnie dowiem się więcej. Lekcja 25. Historia rodziny. 20 stycznia 2001. Oczywiście ludzie wiedzieli, że był synem 41 prezydenta George'a. Tak, to był przełomowy moment w historii. Przejście władzy było uważnie obserwowane. Zdecydowanie. To zapoczątkowało nową erę w amerykańskiej polityce. Pamiętam,
Ile dyskusji było wokół tych wyborów. Tak, konsekwencje były ogromne zarówno dla polityki krajowej, jak i zagranicznej. Ciekawe, jak dziedzictwo rodzinne może wpływać na karierę polityczną. Zdecydowanie. Często kształtuje to postrzeganie i oczekiwania społeczne. Tak, zrozumienie tej dynamiki pomaga nam docenić sytuację polityczną. Zgadzam się. Kontynuujmy wspólne odkrywanie tych historycznych wydarzeń. Lekcja 26. Wycieczka do parku. Co myślisz o pójściu do parku w przyszły weekend? To dobry pomysł. To będzie miła odskocznia od miasta. Zdecydowanie. Uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, szczególnie wiosną. Tak, kwiaty zakwitną i wszystko będzie wyglądać pięknie. Dokładnie. Masz jakieś pomysły na naszą wycieczkę do parku? Może moglibyśmy zrobić piknik i pograć w FSB. Brzmi fajnie. Mogę przynieść przekąski i napoje. Świetnie. Pakuję kanapki i koc. Świetnie. Będzie miło się zrelaksować i wspólnie delektować dobrym jedzeniem. Lekcja 27. Doświadczenia z podróży. Brzmi jak fajna wycieczka. Co było dla ciebie najważniejsze? Zdecydowanie. Pomimo drobnych problemów, to było niezapomniane przeżycie. Miło to słyszeć. Jakie napotkałeś problemy? Mieliśmy pewne opóźnienia w transporcie, ale staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać sytuację. Te niespodzianki mogą czasami prowadzić do nieoczekiwanych przygód. Dokładnie. Podczas oczekiwania odkryliśmy uroczą kawiarnię, która okazała się świetna. To wspaniale! Znalezienie ukrytych perełek często sprawia, że podróże są przyjemniejsze. Tak, nauczyło mnie to doceniać spontaniczność podczas podróży. Zdecydowanie! Elastyczność może prowadzić do jednych z najlepszych doświadczeń. Lekcja 28. Sesja nauki grupowej. Jeśli chodzi o naukę, możemy organizować grupowe sesje nauki, aby pomagać sobie nawzajem. To brzmi jak świetny pomysł. Nauka w grupie może być naprawdę skuteczna. Tak, omawianie pojęć z innymi często pogłębia zrozumienie. Zdecydowanie. Poza tym nauka staje się dzięki temu przyjemniejsza. Czy znalazłeś jakieś konkretne zagadnienia naukowe, na których chciałbyś się skupić? W tym semestrze szczególnie interesuje mnie biologia. To fascynujące. Też bym się przydała z chemią. Świetnie. Możemy omówić oba tematy na naszych zajęciach. Tak, ustalmy termin, żeby wszyscy się spotkali. Lekcja 29. Podróże solo. Brzmi niesamowicie. Chyba już jestem przekonany, żeby spróbować. Świetnie. Podróżowanie w pojedynkę naprawdę oferuje wyjątkowe doświadczenie. Słyszałam, że dodaje sił i pomaga w rozwoju osobistym. Zdecydowanie. Podróżując samemu, dowiadujesz się o sobie tak wiele. Jakie miejsca polecasz osobom podróżującym samotnie po raz pierwszy?
Myślę, że miasta takie jak Barcelona czy Amsterdam są idealne, są przyjazne i bezpieczne. Brzmią niesamowicie. Uwielbiam pomysł eksplorowania we własnym tempie. Tak, co więcej, możesz decydować, co zrobić, bez konieczności konsultowania się z kimkolwiek innym. To prawda. Nie mogę się doczekać planowania mojej pierwszej samotnej przygody. Lekcja 30. Zapytania w hotelu. Jeśli masz pytania, możesz zadzwonić do recepcji lub odwiedzić ją osobiście. To pomocne. Zawsze dobrze wiedzieć, skąd czerpać informacje. Tak, personel hotelu może udzielić cennych informacji na temat udogodnień i usług. Dokładnie. Ja też lubię pytać o lokalne atrakcje. Świetny pomysł. Często mają najlepsze rekomendacje. Potrafią też podpowiedzieć ukryte perełki, których nie ma w przewodnikach. Zdecydowanie. Miło jest poznać lokalną perspektywę. Podczas mojego pobytu postaram się zebrać wszystkie możliwe informacje. Zdecydowanie. To znacznie ulepszy Twoje wrażenia z podróży. Lekcja 31. Odpowiedzialność za planetę. Zdecydowanie. Musimy wziąć odpowiedzialność za naszą planetę i coś zmienić. Całkowicie się zgadzam. Każdy, nawet najmniejszy wysiłek ma znaczenie, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Tak, nawet niewielkie działania mogą z czasem przynieść znaczące efekty. Czy zacząłeś robić coś konkretnego, żeby pomóc? Staram się ograniczać zużycie plastiku i więcej poddawać recyklingowi. Świetny początek. Używam toreb i butelek wielokrotnego użytku. To doskonałe wybory. Chodzi o wyrobienie sobie zrównoważonych nawyków. Dokładnie. Myślałeś o zaangażowaniu się w lokalne akcje sprzątania? Tak, chętnie. To również świetny sposób na nawiązanie kontaktu ze społecznością. Lekcja 32. Sprawdzenie pogody. Dzień dobry. Jaka jest dziś pogoda? Dzień dobry. Na zewnątrz jest trochę chłodno, ale świeci słońce. Brzmi nieźle. Wolę słoneczne, ale chłodne dni niż upalne. U mnie też. Idealna pogoda na lekką kurtkę. Dokładnie. Masz jakieś plany, żeby cieszyć się dziś piękną pogodą? Może później pójdę na spacer do parku. A ty? Myślę o wyjściu na bieg. Świeże powietrze będzie orzeźwiające. Brzmi świetnie. Bieganie w chłodne dni może być naprawdę orzeźwiające. Tak, to świetny sposób na oczyszczenie umysłu i trochę ruchu. Lekcja 33. Bezpieczeństwo na lotnisku. Kontrola bezpieczeństwa zazwyczaj trochę trwa, prawda? Oczywiście, czas może się różnić, ale najlepiej przyjechać wcześniej, aby uniknąć stresu. Zgadzam się. Zazwyczaj staram się dotrzeć na lotnisko co najmniej 2 godziny przed odlotem. To sprytne posunięcie. Daje ci czas na relaks przed wejściem na pokład. Dokładnie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś długo czekać na kontrolę bezpieczeństwa? Tak, kiedyś czekałem prawie godzinę.
To było takie stresujące. Mogę sobie wyobrazić. Zawsze lepiej dmuchać na zimne. Zdecydowanie. I teraz dbam o to, żeby pakować torbę strategicznie. Dobra rada. Bycie przygotowanym może naprawdę przyspieszyć sprawę. Lekcja 34. Dyskusja na temat nieufności. Czuję nieufność, widząc niesprawiedliwość takiego aktu skierowanego przeciwko wszystkim białym ludziom. Rozumiem, dlaczego tak czujesz. To złożona kwestia. Tak, rodzi to wiele pytań na temat sprawiedliwości i równości. Zdecydowanie. Ważne jest, żeby otwarcie o tym rozmawiać. Czy rozmawiałeś o tym z innymi? Tak, angażowanie się w rozmowy pomaga uporządkować myśli i perspektywy. To prawda. Ważne jest również słuchanie różnych punktów widzenia. Tak, zrozumienie obu stron może sprzyjać empatii i dialogowi. Wierzę, że dyskusja na tę tematy jest krokiem w kierunku uzdrowienia. Lekcja 35. Stawianie sobie wyzwań. Pomóc mogą konkretne środki transportu, na przykład zapisanie się na wyścig lub podjęcie wyzwania. Brzmi ekscytująco. Wyścigi naprawdę potrafią wycisnąć z ciebie siódme poty. Oczywiście, to świetny sposób na sprawdzenie swoich umiejętności i doskonalenie się. Czy kiedykolwiek brałeś udział w wyścigu? Jeszcze nie, ale rozważam to w przyszłym sezonie. To niesamowite. Rywalizacja wymaga mnóstwa odwagi. Owszem, ale myślę, że to może być ekscytujące przeżycie. Zdecydowanie. Poza tym to szansa na spotkanie innych pasjonatów. Tak, koleżeństwo podczas wyścigów jest fantastyczne.